13. Dywizjon Trałowców imienia admirała floty Andrzeja Karwety został utworzony 1 kwietnia 1946 roku. W piątek 31 marca dywizjon świętował 93. rocznicę swego powstania i z tej okazji zorganizowano Dzień Otwartych Koszar. Święto rozpoczęto podniesieniem wielkiej gali banderowej. Z niszczyciela min ORP Albatrosa zostaną rzucone do morza wieńce upamiętniające poległych marynarzy. Przy Nabrzeżu Oksywskim cumuje korweta patrolowa ORP Ślązak, która nie wchodzi w skład 13. Dywizjonu Trałowców. Na burcie widoczna jest łódź abordażowa. Niszczyciele min typu Kormoran II mają za zadanie poszukiwanie, klasyfikację i zwalczanie min morskich. Do ich zadań należy również przeprowadzanie jednostek przez miejsca zagrożone, stawianie min i zdalne sterowanie pojazdami podwodnymi do identyfikacji i niszczenia min morskich. 16. Pułk Zabezpieczenia Logistycznego z Elbląga przywiózł do Gdyni piekarnię polową i kuchnię, z której będzie wydawany przysmak Bosmana, czyli wojskowa grochówka. I choć wydano setki porcji, każdy mógł spróbować pysznej wojskowej grochówki. Patrol saperski przygotowuje się do pokazu swojego sprzętu. W pokazie uczestniczy również grupa płetwonurków minerów. Zwiedzający mogli zapoznać się z wyposażeniem przeciwminowym niszczycieli min. Bezzałogowy pojazd podwodny produkcji szwedzkiej rozpoznania i neutralizacji min morskich. Na okrętach zamontowano żurawie hydrauliczne produkcji włoskiej do układania kabli. Na nabrzeżu ustawiono przekrój pojazdu podwodnego Kongsberg Hugin produkcji norweskiej. Służy do poszukiwania min na głębokościach od 3 do 1000 metrów. Prezentowany jest również nowoczesny system Gavia, który może zejść na głębokość 200 metrów i przeskanować pas o szerokości 120 metrów. Dzięki temu systemowi załoga ORP Mewa w ciągu 11 dni wykryła i sklasyfikowała 111 min z okresu II wojny światowej. Na 3 trałowcach bazowych typu Mamry trwa przygotowanie do największej atrakcji dla dzieci, czyli chrztu morskiego. 3 Neptunów i 3 Prozerpiny rozdadzą dzieciom świadectwa chrztu morskiego i słodycze. Dodatkowo na ORP Wigry kolejka chętnych do wcielenia się w rolę artylerzysty. Ja się nie boję, to po prostu Ja się nie boję, to po prostu taki refleks. Na początek chrzest opiekunek grupy. Daję imię Meduza. Nadaję imię Już ci mówię. Pirat. Ładnie? Tu jest do pisania, żeby było łatwiej. O, właśnie taka ten. Jak tu panie... Ale składu tego nie powiemy, co to jest tajemnica lasu, proszę pana. I szpitala. Tam, gdzie pracuję. Zanim dzieci klękną przed Neptunem, muszą pokonać tor przeszkód, zjeść sucharki i popić miksturą, której skład zna tylko kucharz i pielęgniarka. Jest to zapewne woda z cytryną. I tu zapraszamy przed... I klękać na kolanko. Zapraszam Aleksa. Aleksie. Nadaje się imię. Czarna fala. Czarna fala. Przyjmij akt. Proszę bardzo.
nadaje ci imię Najgorsza. Kunegunda. Może być. Nawet królowe się mylą, bo Kunegunda okazała się być świetlistą rozgwiazdą. Mianuję cię. Szybki szczupak. Szybki szczupak. Naprawdę kogoś nie da się jeszcze. Liczne grupy dzieci otrzymały opiekunów lub opiekunki z dywizjonu. Patrzcie się. 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana pokazała 9 pojazdów różnego przeznaczenia. Są wśród nich pojazdy bojowe, transportowe i ratownicze. No zobaczcie, szybciutko i... A mogę dotknąć? Możesz dotknąć. On się ukrywa w terenie. Długo nas uszanował. Duże zainteresowanie wzbudzały 2 roboty patrolowo-przenośne do wykrywania i usuwania materiałów niebezpiecznych. Robot inżynieryjny 1806 jest w całości polskiej produkcji. Kierowania tym robotem, który mnie przed chwilą namierzał. Inny odczyt wtedy jest. No dobra, dobra. Tu widzimy jeszcze jeden bezzałogowy pojazd podwodny Gawia. Tu prezentowane jest wyposażenie grupy płetwonurków minerów wchodzących w skład 13 Dywizjonu Trałowców. Elementy klasycznego wyposażenia nurka. XVI Żuławski Pułk Logistyczny zachęcał do wstąpienia w szeregi wojska.
samym celom służyło Wojskowe Centrum Rekrutacji, oferujące szereg wydawnictw informacyjnych. Zaraz się okaże, co się z nią stanie. Zobacz, będzie niespodzianka, nie ruszaj się. W basenie portowym można było podziwiać popisy sternika łodzi motorowej. ORP Albatros powraca po zrzuceniu wieńców na falę Bałtyku przez dowództwo dywizjonu i delegację rezerwistów marynarki wojennej. A na molo nie mogłeś? Paweł, daj niżej siatkę. Siatkę niżej. Dajcie siatkę niżej. Bo, nie, ja... Może ktoś będzie jeszcze... Nie wiem, bo... Kolejną atrakcją była możliwość obserwowania symulowanej akcji gaśniczej na ORP Wigry. Paliło się pomieszczenie na rufie okrętu. Jeden z uczniów z klasy Wojskowej Szkoły Średniej wcielił się w rolę sapera i trzeba przyznać, że spisał się doskonale. Pasko na brzuchu? I wstań. Dawaj, Antek! Zdjął te ślady. Jedziesz?
Ale jeszcze pół godziny jest. Słuchaj. Spieszymy się. O godzinie 12 skończyły się pokazy, ale obchody święta dywizjonu zakończył dopiero uroczysty apel. Przewidziano go na godzinę 13, więc nabrzeże szybko opustoszało. Teren dywizjonu opuściły również pojazdy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.